Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume, i chciałam Was dzisiaj zaprosić na kolejne nowości perfumowe. Troszeczkę tego potestowałam i powiem Wam, co myślę. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od czegoś, co troszkę poruszyło świat perfumowy. Carolina Herrera, jak coś wydaje, to zawsze musi koło tego zrobić jakąś otoczkę. Zawsze musi być flakon przykuwający uwagę, musi być jakaś tam dopisana do tego historia. Z drugiej strony powiem Wam, że też jest to taki zapach, który miał być na czasie, na teraz, na lato, którego za bardzo nie ma. Otóż La Bomba. Myślę, że wszyscy kojarzycie. Flakon pojawia się wszędzie. Jest to zapach oczywiście już do kupienia. I ja go sobie przetestowałam. Mam tutaj próbkę. Nosiłam go już jakiś czas temu. Ach, tak. Ok. Bardzo tropikalny zapach. Bardzo tropikalny. Bardzo kwiatowy. Wyczuwam w takich pierwszych psikach jakby jakieś ciasteczko, taka słodycz ciasteczkowa albo ciastowa. Wydaje mi się, że wanilia jest w ten sposób podana. Być może połączenie owoców, bo tu jest chyba pitaja, zaraz powiem Wam, co tu jest. Tu jest tak, pitaja, czerwona piwonia, plumeria, wanilia i paczula. Wanilię i właśnie tą pitaję moim zdaniem czuć bardzo, oraz właśnie jakieś takie leciutkie kwiaty podane na sposób słodki. Powiem Wam tak, nic jakiegoś odkrywczego. To nie jest zapach, który zapada w pamięć. To nie jest zapach, który ja osobiście potrzebowałabym w ogóle mieć. Ale to jest zapach, który spodoba się większości. Jeżeli podoba Wam się estetyka tej buteleczki i tak dalej, wręcz ona Was woła, tak jak jej bucik na przykład, to jest to zapach, który się spodoba. No chyba że ktoś strasznie nie lubi wanilii, to faktycznie może być jakiś odrobina zgrzytu, bo czasami jest tak, że słodycz jest ewidentnie owocowa, że wynika ze soczystości słodyczy owoców. I wtedy ta słodycz jest na ogół taka wodna, taka przyjemna, przestrzenna wręcz. Natomiast kiedy ona wynika z wanilii i te wanilie czuć, no to komuś może to trochę zaburzać odbiór tego zapachu. Muszę Wam powiedzieć, że wręcz bym powiedziała, że ten zapach już znam. Że jest dokładnie coś takiego na rynku. Nie umiem teraz sobie jakoś w głowie tego usadowić do końca, ale tak. Słyszycie pralkę? Przepraszam. Musiałam zacząć nagrywać, bo później nie będę miała czasu, a tam w tle się po prostu dzieje historia, nie? Także to jest taki waniliowo, nawet momentami pudrowo-owocowo-kwiatowy zapach, dosyć brzmiący tropikalnie. Spodoba się większości moim zdaniem, ale kompletnie nic odkrywczego. I według mnie, jak dobrze poszukacie w swojej kolekcji tego typu zapachów, różnice między tym zapachem a tym, co macie, będą prawdopodobnie minimalne. Dalej zapach. Tu zostałam poproszona. To nie jest nowy zapach, słuchajcie. Jedna z Was poprosiła mnie o przetestowanie zapachu Initio Atomic Rose. I żebym powiedziała, co ja o tym myślę, ponieważ Ty uważasz z kolei, że kupiłaś ten zapach w ciemno, on Ci się podoba, ale że nie jest różany. No to ja się z Tobą zgodzić nie mogę. Jest to wybitnie różany zapach, z tym, że początek jest zaskakująco owocowy. Jest taki owocowo-cytrusowy, jest tu jakieś takie, wręcz wydaje mi się, że tu żadnego liczy nie ma, tak, nie ma, ale ten różowy pieprz może jest na taki słodki sposób podany.
Początek tego zapachu wręcz ma dla mnie jakieś takie konotacje herbapurowo-kirkowe, ale tylko sam początek. Za sekundę dosłownie zapach robi się po prostu różany, ale nadal nie, według mnie nie aż tak przesłodzony, ale też nie jest to żaden typ zapachu mydlanego czy wody różanej. Jest to coś konkretnego. To, jakie to ma parametry, to jak na róże, to jak to projektuje, jaką to ma trwałość, petarda zapach. I to nie jest nowy zapach, ale ja tutaj czasami będę przemycać Wasze jakieś tam prośby o to, żebym się wypowiedziała na temat jakiegoś zapachu. No więc moim zdaniem jest to przepiękny zapach różany, przepiękny. Ale dlaczego mówię o Initio? Ponieważ Initio wypuściło nowy zapach w tej serii białej. Jest to Power Self Extrait de Parfum. No i ja sobie go przetestowałam. A że ja z tą serią białą mam tak, że dla mnie to są zbyt świeże zapachy i ja po prostu nie lubię aż tak świeżych zapachów i one parametrowo prawdopodobnie są super, tylko kwestia jest raczej mnie i tego, że mój nos nie do końca te świeże wyczuwa. Są zrobione tak świeże zapachy, które super są czytane przez mój nos, a niektóre po prostu kompletnie. Paragon na przykład testowałam. Mój nos nie wyczuwa tego zapachu w ogóle. Ten zapach spodobał mi się, ale nie na tyle, żeby go kupić. Dlatego, że to jest zapach piżmowy, który jest pięknym piżmem. To jest piżmo, które jest ultra kobiece, które jest bardzo delikatne, wyważone, ale które jest przy tym jednocześnie projektujące i niesamowicie trwałe. Zapach ma parametry super genialne. Naprawdę jak na tego rodzaju zapach jest to przepiękna propozycja piżmowo-białokwiatowa, pudrowa, ale też ta pudrowość jest taka po prostu subtelna, bardzo, bardzo delikatna. Ten zapach się troszeczkę rozwija, jego początek jest taki bardzo, bym powiedziała, świeży, a po kilku godzinach, po 2-3 godzinach on zaczyna mieć ogromną moc tych kwiatów białych, które są takie, ja Wam w ogóle powiem, co w nim jest, bo w nim jest tak: różowy pieprz, białe kwiaty, biała róża, osmanthus, magnolia. Wydaje mi się, że to ta biała róża może robić taki efekt. Piżmo, ambrox, super i cedr. To jest zapach, który może być świetną konkurencją dla Deliny, ale tej wersji La Rosée. Dlatego, że jest tu jakieś podobieństwo, takie z tym, że Delina La Rosée jest taka mocno przychylająca się w stronę różaną, a ten Power Self jest jednak mimo wszystko cały czas piżmowy i te piżmo czujecie. Ale naprawdę, jeżeli wąchaliście jeden i drugi, to do głowy od razu Wam przychodzi, że jest to jakaś alternatywa. Nawet jest to alternatywa dla kogoś, kto róży nie znosi, ale jest coś, co go przyciąga do Deliny, co jednak widzi i mu się podoba, ale zbyt mocno wyczuwa jednak nutę róży, to moim zdaniem sięgnięcie po ten zapach może dać taką pełną satysfakcję, że w końcu się ma to, co się chce. Moim zdaniem zapach jest przepiękny, wart przetestowania, wart poznania. Jest zrobiony naprawdę wybitnie, moim zdaniem. Następną marką, którą zdecydowałam się przetestować, ponieważ no ja testowałam zapachy tej marki i niestety, mimo że ja kocham słodkości, to ta marka kompletnie do mnie nie przemawia. Ja czuję w tej marce, mimo że to jest arabska marka niszowa, to czuję w niej jednak te tendencje arabskie, które nie wiem czemu mój nos nie do końca się z nimi lubi, rozumie. Tak po prostu mam, słuchajcie, i to jest normalne. Przetestowałam Kajal Colada, bo to właśnie wyszło.
I to jest ładny zapach, ale kurczę, to jest taki ulep. Jezu. Pierwsze uderzenie to jest jakby ktoś Was chciał zabić owocami, z jakimiś owocami z cukrem, z ogromną ilością cukru. Nie wiem, 2 kilo cukru ktoś wsypał na owoce i rzucił Was tym, chciał Was po prostu tym zabić. Przytłaczające, zbyt słodkie, zbyt ulepne. No a jeszcze Wam powiem, że o ile Kajal, czy Kajal, zwał jak zwał, parametrami zawsze mnie zabijał, te Icon chyba taki zapach testowałam, powalające parametry, po prostu to jest coś naprawdę zabijające otoczenie, zabijające Was, mogą ich zapachy męczyć. To ten wyłagadza się, jest wręcz taki gurmondowo-słodki, się robi i po powiedzmy 5 godzinach nie ma tego już na skórze, kompletnie. To znika i słuch o tym zapachu przepada. Chociaż, tak jak mówię cały czas, ten początek jest strasznie uderzający, ale on już teraz zaczyna się uogadzać. I kiedy on się uogadza, to ten cukier przyjmuje troszkę karmelową postać. I co my tutaj w ogóle mamy? My tu mamy tak, ananasa, nuty owocowe, bergamotkę, fiołek, konwalię, kokos, bursztyn, benzoes. No i te nuty owocowe są z nami cały czas. Nie do końca czuję konwalię i kokos, nie, dla mnie to jest coś karmelowego. Zdecydowanie coś karmelowego. Owocowy zapach z tendencją do gurmondowości. O tak bym go ujęła. Nie wpisuje się, nie złapał mnie za serce. Te zapachy są drogie, ale to nie jest ta estetyka. Nie mówię, że wszystkie pewnie takie są i nie chcę generalizować, ale nie wiem też, czy przypadkiem ta marka właśnie nie obrała sobie takiego spektrum rynku i takiej dziedziny, w której się odnalazła, jak właśnie słodkości na taki gurmondowy sposób i z dużą ilością przesłodzenia wręcz takiego lukrowego, podawania różnych rzeczy i owoców i też takich bardziej jedzeniowych rzeczy. Owoce są jedzeniowe, ale wiecie, co mam na myśli. Nie znam wszystkich zapachów tej marki, ale przez to, że testowałam i że widzę, w jaką stronę ta marka idzie, to chyba to nie do końca jest to, co ja bym chciała obrać na tę chwilę. W 2024 roku został wypuszczony, ale jeszcze wtedy tak się nie interesowałam markami niszowymi i w nowościach raczej dużo Wam mówiłam o mainstreamie. A teraz postanowiłam też trochę śledzić marki, które jakoś tam mnie interesują i wychwytywać. I w tamtym roku został wydany przez Fragrance du Bois zapach Tropics. Ja wtedy oczywiście tego zapachu absolutnie nie testowałam i nie znam. Postanowiłam w te nowości włączyć ten zapach, dlatego że chciałam poznać. Fragrance du Bois to jest bardzo niszowo-luksusowa, wybitnie luksusowa marka. Mam takie wrażenie. Jak widzę te flakony, no to już w ogóle korki i tak dalej, ale też ceny. I ja mam próbkę zapachu Siren. Już prawie nie mam, bo ostatnio znowu do niej wróciłam i coś tam poużywałam. I to jest zapach przepiękny. I znowu Fragrance du Bois to jest taki troszkę gurmondowe, jakieś takie konotacje, ale też umieją łączyć wiele światów, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. No i mam próbkę właśnie tego zapachu. To jest morderca. Dlaczego ja to psiknęłam teraz, to nie wiem. Ja już z tym zostanę cały dzień i tego nawet wodą nie zmyję. To miał być zapach tropikalny. Pierwsze, co Was uderza, cytrusy. Wyciśnięta cytryna. Po prostu sok z cytryny, jak wyciskacie, to aż tryska w Was ten sok i ten zapach. Dokładnie to czujecie. Dla mnie
nie jest to zapach do końca tropikalny, ponieważ tropikalność mi się troszeczkę inaczej kojarzy. Ja bym powiedziała, że bardziej tropikalny zdecydowanie jest La Bomba. Tam tę tropikalność czuć. Tu ja bym powiedziała, że to jest zapach może nie na podobę, ale że to jest zapach, który możecie tak w jednym słupku postawić z Herba Puro i Kirkę. I jeżeli chodzi o projekcję, i jeżeli chodzi o trwałość, i jeżeli chodzi trochę o wydźwięk, ponieważ ja testując ten zapach, ja nie muszę ręki przykładać, z kilometra czuję. Naprawdę, mega. Ja testując ten zapach, od razu miałam takie, kurcze, przecież to jest jak Kirkę, jak Herba Pura, strasznie mocno się z tym kojarzy. Zapach jest tak mocno intensywny, dokładnie tak samo wibrujący w nos jak Herba Pura i Kirkę. Moim zdaniem możecie wybrać najtańszego z nich i nie musicie mieć wszystkich. Wydaje mi się, że Fragrance du Bois nie zrobiło szczególnie czegoś nowego w tym zapachu, aż tak skręcającego w jakąś stronę, żeby trzeba było zapłacić i mieć koniecznie ten zapach. Nie ujmując mu jednak, jest zrobiony świetnie. I dla wszystkich, którzy szukają właśnie czegoś bardzo, bardzo mocnego, ale czegoś owocowego, no to jest to dla nich jak najbardziej propozycja. Ja mam Kirkę, mam odlewkę Herba Pury, nie widzę już potrzeby mieć dosłownie Fragrance du Bois, bo dla mnie to jest jedna linia zapachowa, dosłownie. Teraz chciałabym pogadać z Wami, ponieważ zawsze wiem, że oglądają mnie mężczyźni i zawsze ten mój content opiera się, oczywiście uniseksy też są dla Was mężczyźni, więc jak mówię o niszy, to jest to tym samym i dla Was. Ale chciałam, taki był mój zamysł w ogóle, żeby przemycać pewne rzeczy też dla Was. I polska marka Wolf Brothers, którą ja już jestem zainteresowana od dawna i to jest w ogóle, to są zapachy, o których myślałam właśnie pod kątem Wojtka, ponieważ no to jest męska marka i faktycznie zapachy są, no moim zdaniem, nie uniseksowe. Nie ma w nich nic uniseksowego, co nie oznacza, że Wy kobiety, czy my kobiety nie możemy ich zakładać, ale są typowo robione pod facetów. I teraz wypuściła 3 zapachy i te 3 zapachy to jest tak. Mity słowiańskie to jest taka linia i to jest Mora, Moka i Veles. Moko i Veles. Ja przetestowałam wszystkie. Parametry są, uważam, bydyby, chociaż nie rewelacyjne, ale faceci będą zadowoleni. One nie jakoś strasznie projektują, ale je czuć. Nie trzeba się strasznie zbliżać, żeby je wyczuć. I są naprawdę długotrwałe. Tego im odmówić nie można. I teraz zaczniemy może od zapachu Moko. I zanim Wam opowiem, to powiem Wam, jak jest opisywany ten zapach w sensie nut. Nuty wodne, malina, figowiec, akigala wood, kwas salicylowy, konwalia, cedr, ambroksan, drzewo sandałowe, mech dębowy. Ten zapach jest niezwykle wodnym zapachem. Jest to zapach, który wręcz może aż nawet delikatnie przesadzony w tej kwestii, ale jest wybitnie świeży. Tak, i pierwszy psik to jest mech dębowy połączony z figowcem i z konwalią, czyli czuć nutę głowy, jedną nutę serca i nutę bazy. I dosłownie to Was uderza, czyli, ale mech dębowy w ogóle jest tak realistyczny jak z lasu. Natomiast za chwilę on się staje bardziej drzewnym zapachem, ale właśnie wchodzi w tę fazę wodną teraz. I słuchajcie, jak mam na myśli fazę wodną, to mam na myśli wodę basenową.
czyli taką trochę chemiczną. Nie taką czystą, nie morską, nie z jeziora, nie z rzeki. To jest taka woda chemiczna. I tę chemiczność moim zdaniem dodaje kwas salicylowy. Ten kwas salicylowy właśnie powoduje takie dziwne odczucie. Ale kiedy one się ułożą i już nabiorą tej swojej mocy, wyglądowości i tego, jak powinny brzmieć, to powiem Wam, panowie, że jest to jeden z najlepszych, świeżych, wodnych zapachów, jakie ja kiedykolwiek wąchałam. One przy tym są turbo i niezwykle męskie. Kojarzą się z facetem, który stoi pod prysznicem, leje się na niego woda, a on już zaczyna pachnieć. Już zaczynamy czuć jego zapach, kiedy on jest taki oczyszczony, kiedy ta woda z niego, te wszystkie kurz, ten brud z niego zmywa i on zaczyna być taki czysty i to wszystko zaczynamy czuć. I wyobraźcie sobie, że ten facet bierze ten prysznic w lesie. Ponieważ cały czas ta drzewność tu gra rolę, ta drzewność nie opuszcza. To jest naprawdę świetny zapach. Moim zdaniem unikatowy. W ogóle marka czuć taką 100% niszę. Noszalną, ale czuć, że jest to komponowane przez kogoś, kto kocha eksperymenty. Wybitny moim zdaniem jest to zapach i ponoć jest to też zapach, który cieszy się ogromnym powodzeniem, a tylko co został wypuszczony. Następny może zapach weźmiemy sobie Veles. Ja Wam powiem za sekundę. Już nie mam próbki. Ojejku. I teraz tak, mamy tu szafran i miód i to uderza w nas przy pierwszym psiknięciu. Rabarbar i imbir. Później w sercu mamy dym, paczulę, labdanum, fasolkę tonkę i później w nutach bazy mamy bircztar, skórę, agar i bursztyn. I teraz wyobraźcie sobie najpiękniejszy zapach udowo-skórzany, jaki w ogóle możecie. Połączenie tych dwóch zapachów, kiedy ud jest tu stricte drzewny, czuć dymność, która tę drzewność i tę skórę przeobraża w coś tak wybitnie luksusowego. To tak jakbyście dosięgnęli najdroższego, niech to będzie portfela, jaki możecie sobie wyobrazić skórzanego i wąchając go macie poczucie, że nic bardziej luksusowego Wam się że nic bardziej luksusowego w rękach jeszcze nie mieliście. A tu sobie wyobraźcie, że w nosie jeszcze nie mieliście. Wybitne, moim zdaniem wybitne połączenie skóry, udu i dymu. I powiem Wam tylko jeszcze, że jest to o tyle wybitnie zrobione i naprawdę tu jest napisane, że jest to zapach dla kobiet i mężczyzn na Fragrantice, ale generalnie na ich stronie przekaz jest, że oni raczej tworzą z myślą o mężczyznach. No. I oczywiście każdy może ten zapach nosić, ale muszę Wam powiedzieć, że ja mam multum zapachów skórzanych i one wszystkie są naprawdę uniseksowe. A to jest skóra, która po prostu wskazuje palcem na faceta. Zapach skradł moje serce. Wyobrażam sobie Wojtka w tym zapachu. No i będę się zastanawiała, czy go jemu sprezentować, bo uważam, że jest to po prostu wybitnie zrobiony zapach. Ja się zachwycam tym zapachem, tym jak to jest skomponowane i jak bardzo ukazuje męskość, jak można tak połączyć nuty, tak to wszystko skomponować, że faktycznie mamy taki obraz faceta, takiego drwala,
takiego spoconego w koszuli w kratę, który ma taki prawdziwy, ogromny pasek skórzany z wielką klamrą i po prostu pachnie, bije od niego aż ta męskość. No coś niesamowitego. I ostatni zapach, o którym Wam powiem, to jest mora. Już nie mam gdzie psikać, ale psiknę tu. Zapach jest opisywany, jeżeli chodzi o nuty. Grapefruit to uderza Was od razu. Grapefruit, taki prawdziwy, wyciskany, słuchajcie, grapefruit. Różowy pieprz, timur, nuty wodne, pieprz, tymianek. W sercu są konopie indyjskie, cyprys, nuty wodne, kardamon, geranium, herbata, nuty wodne razy 2. I w nutach bazy jest skóra, wetyweria, kadzidło, jodła balsamiczna. I ja na początku myślałam, że moko skranie moje serce, że moko będzie takim zapachem, który mi się bardziej spodoba. Natomiast ta mora to jest zapach aromatyczny, cytrusowy, ja bym go tak nazwała. Zdecydowanie czuć tu iglaki też. Zapachem wodnym jest zapach moko. Natomiast tu czuć nuty wodne, które dodają przestrzenności i aromatyczności, jakby podbijają aromatyczność tego zapachu. Zapach według mojej oceny nadal zachowany w bardziej męskim takim odbiorze. Natomiast ten zapach mogłabym nosić. Ta marka ma coś w sobie takiego, słuchajcie. Jest tu jakiś taki głębsze dno, do którego chciałabym się dokopać, ponieważ często jest tak, że kupujemy marki niszowe i one nie do końca taki vibe niszowy nam dają. Bardziej możemy znaleźć podobne zapachy nawet w mainstreamie, jak się uprzemy. Natomiast wydaje mi się, że tu do tych zapachów mainstream nie ma żadnego podjazdu. To była przygoda, testowanie tych zapachów. Zapach jest wybitnie aromatyczny, jest świeży, wybitnie cytrusowy i ma odrobinę drzewności. Jest naprawdę zbalansowany, ale nie zmiksowany. Wszystko odróżniacie. Każde nuty grają Wam w nosie. Wszystko wyczuwacie, jest niezwykle realistycznie. Tę grejpfrutowość, tę cytrusowość, wszystko jest tak, jakbyście na żywo wąchali. Więc dla mnie zapachy są warte uwagi. Jest to polska marka, moim zdaniem Perfumolog wiem, że o niej mówi, natomiast ze względu na to, że faktycznie marka wiąże się z mężczyznami, kojarzy się z mężczyznami, te zapachy dla mnie są wybitnie męskie. To jest warta uwagi. Jest naprawdę mega ciekawa. No i na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że dzisiaj ta odrobina konkretów o tych zapachach w czymś Wam być może pomogła. Jeżeli kochacie markę Kajal, w przeciwieństwie do mnie, to też dajcie mi znać, bo ja to rozumiem. Generalnie te zapachy są piękne, ale właśnie jednak ja wyczuwam nawet kompozycję słodkości zrobioną w sposób dosyć mocno arabski, co nie do końca mi leży, ale rozumiem, jeżeli leży Wam. Dziękuję za dzisiaj i do następnego, kochani. Buzieczki. Pa!